Siemano, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam na kolejnym filmie sobotnim. Wiem, znowu Philips Latte, ale będąc pod zatrzęsieniem waszych i telefonów, e-maili, i z YouTube'a, i w ogóle klientów, postanowiłem taki film nagrać o tym, na co zwrócić uwagę w Philipsie Latte i co w tych ekspresach się psuje. Mniej tu będzie naprawy, więcej będzie gadania, no ale myślę, że chcę to zebrać, bo słuchajcie, codziennie mam telefony o te ekspresy. Tych ekspresów jest bardzo dużo na rynku, bo one miały bardzo fajne promocje. W dobrych cenach były na święta, co prawda te prostsze modele bez tego spieniacza z dzbankiem, tylko z manualnym spienianiem, także zapraszam, trochę dzisiaj wam o nim opowiem. Myślę, że warto będziecie wiedzieli, gdzie szukać problemu. Dobra, słuchajcie, pierwsza rzecz, bardzo często zdarza się, ja wam to zaraz pokażę, ekspres na razie na bok. Tutaj jest taka uszczelka. Tu. Słabo ją widać, ale może widać. Może trochę gdzieś światła złapiemy. O, widzicie? Ona bardzo często, może nie jest to jakoś tak na potęgę, ale bardzo często gubią ją klienci. Ta uszczelka kosztuje chyba 80 zł. Także pamiętajcie o tym, jak myjecie ten dzbanek, żeby wam nie wymyło tej uszczelki. To jest pierwsza rzecz. Ten ekspres akurat trafił do mnie na problem taki, że robi niedobrą kawę. Jak już pewnie z poprzednich filmów się domyślacie, może być rzeźnia w młynku. Tego się dowiemy. Filtr jest, pytanie jak stary, ale nie wygląda źle. Pierwsze usterki, jakie w nim występują, mamy jeszcze bez rozbierania. Wyciągamy zaparzacz, który wyjść nie chce, dobra. Jeśli chodzi o zaparzacz, zwróćcie uwagę na ten o-ring. Pokażę go z bliska. Czy on nie jest z którejś strony obskrobany, taki spękany, obgryziony jakby. Tu może być problem, wtedy nie parzy się kawa, bo ciśnienie ucieka nam na tym o-ringu. Zaparzacz na bok, słuchajcie. Najczęstsza przypadłość, prosta do naprawy. Tam w środku jest tak, no jak mówią na to paluch serwisanci. Tam w środku jest sobie, nie wiem czy to wyostrzyło na ten środek, podjadę trochę wyżej i trochę się odsuniemy. Tu są dwie czerwone uszczelki, widzicie? One bardzo często się uszkadzają i bardzo często powoduje, że w ogóle ekspres nie parzy kawy. Tu wyglądają dobrze, no ale to jest jeden z problemów, który możecie bardzo łatwo załatwić sami, po prostu je wymieniając. No i co, słuchajcie, teraz pora zajrzeć tam, gdzie spodziewam się największego problemu. To na bok. To na bok. Czekajcie chwilę, ja sobie to wszystko tu poodkurzam, żeby już nie hałasować wam na wizji. Zaraz do was wracam. Wstępnie odkurzone. To już wszystko wiecie, czyli może pokażę, żeby było w jednym filmie. Odkręcamy 4 wkręty. Jeden, drugi, źle pokazuję, drugi, trzeci, plus w tej kopułce też jest wkręt. To są wszystko torksy, więc jedziemy z nimi. Jakiś pojemniczek. Słuchajcie, nie było szybkiej naprawy, bo mnie tutaj przygniotły ekspresy. Filmy filmami, tak jak mówiłem, sobotnie filmy są kluczem. Torkowe raczej też, natomiast te szybkie naprawy, po pierwsze nic mi się nie trafiło jakiegoś takiego na szybką naprawę, po drugie no trochę miałem i tu jakieś reklamacje mi się trafiły, no zdarza się. Trzeba też dbać o terminy, które u mnie i tak są długie, więc po prostu nie było na to czasu. Nie było na to czasu, nie wyrobiłem się. Wkręty odkręcone. Podnosimy. A słuchajcie, niespodzianka. Jak ładnie zeszło, to czuję, że ten ekspres był rozbierany. Coś to za łatwo zeszło, ale nie są połamane. Zatrzaski. No nie. Po pierwsze czuję kawę aromatyzowaną. Pamiętajcie, nie używajcie kawy aromatyzowanej do ekspresów z młynkami automatycznych, bo no to jest ulep. To jest ulep i on uszkadza. Pokażę wam, bo tutaj chyba była używana kawa mielona, zobaczcie, bo wysypka się trzyma. Więc jeszcze chyba nie pękła. Zaraz się zresztą dowiemy, może pękła, ale jeszcze się nie oderwała.
Wyjmijmy ten, dobrze, rozbierzmy ekspres do końca, wyjmijmy ten młynek, czyli kolejne wkręty to też już znacie. Jeden, drugi, od razu z tyłu 2, jeden i drugi, ściągamy tył. Pełno tu kawy, zaraz dojdziemy dlaczego. Bo to dziwna sprawa. Żeby zdjąć pok, jeszcze mamy jeden wkręt z przodu. No wyłaź, chłopaku. Ściągamy ten bok. No jest tej kawy tutaj. I to tak nawet dobrze zmielonej. Dobra, wyciągnijmy młynek. Wypnijmy go. 2 przewody. No dobra, no w ekspresie jak widzicie kawy trochę jest. Nie ma tragedii. A zaraz zobaczymy czemu, bo ta wysypka wygląda dobrze. Co prawda cała jest w kawie, słuchajcie, zobaczcie. Tu jest kawa wszędzie, no ale ona jeszcze chyba się trzyma. Tutaj tą górą trochę tej kawy jest dużo. Wiedźmy tu szczotą. No jest ok. Wygląda tak, jakby klient używał mielonej kawy. No jest taka opcja, tylko po co? Po co w ekspresie automatycznym używać kawy mielonej? Ja zawsze klientom odradzam używanie tej kawy mielonej, bo to trzeba idealnie nasypać. Robi się bałagan. Mają ekspresy tą opcję, słuchajcie, ale ja nie zalecam z niej korzystać, bo tu chyba właśnie mamy tą opcję. To jest do wysprzątania. Na razie nie będę tego robił, bo rozmawiamy o typowych usterkach. Typowe usterki, które już niektóre widzieliście u mnie na filmach. Te wężyki plus przepływomierz potrafią się zakitować. Zakitować się życiem, zakitować się. Prowadzimy taką dyskusję na grupie na Facebooku, do której link macie w opisie filmu. Co może być powodem czernienia tych wężyków? Tam mamy takie pomysły, że może to są obczerniają te wężyki może filtry węglowe. No ja mam taką teorię, że to rodzi się w nich jakieś życie, ale nie mówię tej teorii o filtrach węglowych, nie no. Tu jest całkiem nieźle, natomiast słuchajcie, nie tylko w DeLonghi, nie tylko w Philipsie, nie tylko w DeLonghi, we wszystkich ekspresach zastaję te wężyki czarne. Jak macie jakiś pomysł, napiszcie w komentarzu, skąd ta czerń się bierze. Czyli jakby typowa usterka, musimy obadać wszystkie te wężyki doprowadzające wodę do pompy poprzez przepływomierz, który jest tam. Wyostrzyło, wyostrzyło. Bo no, takich przypadłości już było dużo. Najczęstszą usterką niestety są te o-ringi, o których mówiłem na początku, plus ten pękający tu młynek, chociaż tu takiej akcji nie ma. Bardzo częsta usterka, pęka ta końcówka. Pęka ta końcówka, zaczyna się tu lać woda. No to wymieniałem tych końcówek już w tym roku chyba z 10, słuchajcie. Także i rzadsza, ale nie rzadka usterka tego czujnika. Wtedy ekspres po prostu przy włączeniu nic się nie dzieje, mrugają 3 diody. Dokładnie te 3. I tyle. Podobny efekt daje usterka przepływomierza, który po prostu źle podaje sygnał. Też mrugają te 3 diody, ale to się bardzo rzadko zdarza. Co dalej? Kolejne bolączki tego ekspresu, słuchajcie. Ten elektrozawór bardzo często, widzicie, bardzo często ma taką akcję, że na przykład jak włączycie ekspres, to spieni wam mleko, ale drugiego już nie. Będzie wszystko wywalał tym wężykiem spustowym, który widzicie tu. Będzie to wszystko szło w tackę. Bardzo często tak się zdarza. Tych elektrozaworów to też w tym roku już wymieniłem naprawdę masę. Ten się czasami zapycha. Trzeba go wykręcić, wyczyścić. Rzadziej się psuje, ale też się psuje. No i to z grubsza, słuchajcie, tyle tych usterek.
bierzemy się za naprawę tego ekspresu, czyli trzeba go uruchomić. Wkładamy młynek z powrotem. Wkładamy młynek z powrotem, jeszcze go troszeczkę, słuchajcie, tutaj z grubsza tak na razie wyczyszczę. Będziemy obserwować, co się dzieje w trakcie mielenia. No bo dziwna akcja. Słuchajcie, to teraz jeszcze raz ja znikam na chwilę. Dla was to będzie sekunda. Odkurzę w środku tego ekspresu. Nie ma sensu, żebyście słuchali tej wichury, także zaraz wracamy. Wstępnie poodkurzane. Słuchajcie, wkładamy młynek. Ważna rzecz. Też wam to pokażę, bo jak się odwrotnie to podłączy, to jest śmiesznie. Na młynku macie oznaczenie, gdzie jest plus, gdzie jest minus. Spójrzcie. Złap ostrość, chłopaku. Tu macie plusik, widzicie? Tu jest plusik. I do tego idzie zawsze kolorowy kabel. On nie musi być czerwony, ale widzicie, jest czarny i czerwony. Więc do plusa, w tym przypadku na górze, idzie czerwony przewód. Jak pomylicie, to się nic nie spali, tylko będzie się młynek w drugą stronę kręcił. Nie ma opcji, żeby wtedy zmielił. Także jak wyciągaliście młynek, włożyliście i nagle przestał mielić, a kręci, to już wiecie, gdzie szukać. Tu sprężynka pod młynkiem, on jest elastycznie zamocowany. No i ta guma tradycyjna, ona musi tu wejść w takie dwa dziobaki. Prowadnicę wkładamy i testujemy, słuchajcie, zobaczymy, o co tu chodzi. Zwłaszcza z tą kawą mnie zastanawia. No właśnie. Dobra. Młynek siedzi. Ja sobie już przyniosłem wody. Więc wkładamy zaparzando. Wkładamy zaparzando. Zamykamy. Jeszcze guma do młynka. W porządku trochę. Tacka. No i co, słuchajcie. Będziemy go odpalać, tak? Może nic nie wybuchnie. Podłączamy. Woda. I sprawdzamy. Ja tego ekspresu przed nagraniem nie odpalałem. Idziemy na żywioł. Załóżmy dzbanek. Weźmy szklankę może, bo nie mam tu nic innego pod ręką, słuchajcie. No i odpalamy maszynę. Hello. Działa. Działa, słuchajcie. Dam wam zbliżenie na ekspres. Czekamy, widzicie? Te kontrolki tutaj jeżdżą w kółko, czyli się nagrzewa. I miejmy nadzieję, że się nagrzeje. Słychać cykanie grzałki, nie wiem, czy wy słyszycie, czyli się nagrzewa. Czekamy, czekamy. Chwila niepewności. Dobra, uruchomił silnik. Czy poleci woda? No to już w ogóle problem jest taki, że on w ogóle nie robi kawy, bo on się jak nie wypłukał, poleciała para. Odstawmy to poza kadr. Wyciągamy zaparzacz, czyli jednak ja obstawiam, że problem jest, wyłączmy go z prądu, to najważniejsze, że problem jest tam, gdzie wam mówiłem, czyli na tamtym gościu w środku. Wykręcamy go, słuchajcie, od razu. Wymienimy na nim uszczelki, zobaczymy, jak one wyglądają. Pozwólcie, że ja trochę w swoją stronę. Jedziemy z gościem. Dwa wkręty wpadną nam do pojemnika na fusy, niech i tam leżą. Tu raczej ciśnienia nie będzie, bo wszystko uciekło, ale zawsze jak wyciągacie tego palucha, miejcie to na uwadze, że tam może być zebrane ciśnienie. Zresztą jak jest, to zaraz zobaczycie. Nie było. Ekspres na bok. No i już macie odpowiedź. Zobaczcie, mówiłem o standardowych usterkach i jest standardowa usterka. Zobaczcie. Wyostrz, chłopie.
O. Złapał ostrość. Widzicie tą uszczelkę? No jak to ma trzymać? Coś jest na rzeczy, słuchajcie, bo te zawory wody są we wszystkich, nie we wszystkich, w większości Philips Saeco Lyrica, Saeco Picobaristo, Saeco Minuto. Pewnie jeszcze w kilku, nie pamiętam. I tam się tak łatwo, no ten ekspres ma ile? No słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, data na pompie. Spójrzcie sobie. 14 lipiec 2020, więc ekspres jest na pewno jeszcze młodszy. No bo tą pompę tu zamontę, to jest data produkcji pompy. I w tych ekspresach, które wymieniłem, te uszczelki padały, ale po ładnych paru latach. Natomiast tutaj macie co? 3 lata za chwilę minie, bo mamy czerwiec, a to w lipcu. Czy to jest gorsza jakaś guma użyta, czy tam silikon, czy z czego są te uszczelki zrobione? No nie wiem, ale ta przypadłość jest bardzo częsta. I wiecie, to też taką rozmowę prowadzimy, przypominam o grupie na Facebooku, że przecież to żaden kłopot sobie te uszczelki wymienić. Tak, tylko nie każdy chce grzebać w ekspresie, nie każdy ma na to czas, nie każdy ma o tym jakiekolwiek pojęcie. Są ludzie, którzy nie dotykają się takich rzeczy dla zasady i generalnie, no jasne, no takie dwie uszczelki to jest tam, nie wiem, 10-15 zł, tylko trzeba wiedzieć, trzeba do tego siąść, trzeba to wymienić, trzeba to wykręcić. Wkręcając ten paluch można pozrywać tam gwinty w plastiku, wtedy się robi problem. No, coś jest na rzeczy, że z tymi uszczelkami jest coś nie tak, no ale dobra, koniec biadolenia. Przy okazji wymienimy już wszystkie, no bo widzicie, ona się zerwała, po prostu tylko ją zaczepiłem. Bo jak już mamy to na wierzchu, to wymieniamy wszystkie te o-ringi, czyli te dwa przy okazji też. Robi niedobrą kawę, bo jeżeli on w ogóle zrobił kawę, to połowa ciśnienia mu uciekała na tym paluchu, słuchajcie. No i tyle w temacie. Zakładamy. Na upartego można te o-ringi wymienić wewnątrz ekspresu, ale wygodnie jest jak się to wyjmie. Jeden wszedł, teraz szukam tego większego. Mamy. Zakładamy. Zawsze posmarujcie te o-ringi. Na ten pierwszy ruch, żeby one się ładnie ułożyły z zaparzaczem. Jeszcze te dwa małe skubańce. Gdzieś tu miałem, zamawiałem. No wyłaź, gościu. Jeden. I tu widzę drugiego. Mamy. Uszczelki na bok. Te dwa małe też. Wymienione. No i co? Stare uszczelki na bok, żeby się nie pomieszały, chociaż ta porwana na pewno się nie pomiesza. Wkładamy gościa z powrotem. Teraz musimy jeszcze... nie posmarowałem uszczelek. Widzicie? Mówię wam o tym, a zapomniałem. I ładniej wchodzą, i mniejsze jest ryzyko, że się zetną przy wciskaniu. I teraz jeszcze musimy wyjąć śrubki z fusów. Dobra. Wracamy do środka. Teraz to już mi będzie naprawdę ciężko to przykręcić. Tu macie takie dwa bolczyki i dwie dziurki, które trzeba wkręcić wkręty. Ja muszę wstać. Trochę was oddalę, bo tak zasłonię. No i co? Kręcamy. To są niemagnetyczne śrubki wkręty. I tu z wyczuciem zawsze powtarzam, nie na pałę, bo pozrywacie gwinty. I teraz kto widział drugi wkręt? Jest. I mam nadzieję, że już tym razem się uda. Bo wiecie co? Powiem suchara, są dwa uda. Uda się albo się nie uda. Dobra. No i co? Jedziemy z kolejnym testem. Zaparzacz. Woda. Na bok. Nie mamy jeszcze rozwiązanego problemu tej kawy, zaraz się dowiemy, skąd ona się tam wzięła, ale ja obstawiam, że to jest kawa mielona.
wsypywana do ekspresu. Natomiast prawdopodobnie mamy rozwiązany problem tego, że się kawa nie robiła. No to jeszcze raz. Teraz powinno być szybciej. Widzicie, mrugają. Jak mrugają w kółko, to jest dobrze. I co? I co się wydarzy? Na pewno się kot wydarza w tym domu, w którym stoi ten ekspres, bo poznaję, też miałem koty. I widzicie, pomogło. To jak mamy już to, że woda leci tam, gdzie trzeba, to teraz słuchajcie, mój hopper, trochę kawy. Najlepiej trafić do hoppera. No i teraz tak, nie będę tutaj, ja wam tutaj opowiem albo wam pokażę. Odpalamy kawę, może jakąś większą, najmocniejszą. Trzymam. Nic się tu złego, słuchajcie, nie dzieje. Ja tą wysypkę oczywiście wzmocnię elastycznym klejem tam dookoła i możecie powiedzieć, że to jest pewna forma druciarstwa, jest, ale będę miał pewność, że to zaraz nie pęknie. No bo jakby sprawnej wysypki nie ma co wymieniać, natomiast można ją troszeczkę wzmocnić. To nie jest tak, że jej się nie wyjmie, ten klej nie jest jakiś na kamień spiekający. Tu jeszcze wylewka jest do czyszczenia, widzę. Na bank. Możecie tak zawsze postukać, jeśli tam jakiś paprok wpadł. No słuchajcie, zrobiła się kawa, no tam co do jej jakości to się nie będę wypowiadał na razie. Ale zobaczmy, jak wyglądają fusy. No wyglądają nieźle, no jakby wam to pokazać, może się nie poparzę. One się rozpadły, bo one spadają, bo to też takie jest częste. Tutaj często słyszę też od klientów, słuchajcie, że te fusy się rozpadają. W ekspresach często jest to tak skonstruowane, nie wiem czy to widzicie, tam jest taka, widać trochę, tam jest taka, jakby to do światła skierować, tam jest taka poprzeczka, o teraz widać, widzicie? Ona służy temu, żeby te fusy uderzając w nią rozpadały się na pół, żeby ich więcej po prostu weszło do tego pojemnika. No to jest... Nie ma się co sugerować, jeśli kawa jest dobra, nie ma tam wody w tych fusach i to nie mówię tylko o Philipsie w tym momencie, to jest ok. Dobra, to jeszcze testy spieniacza na sucho, czyli on tu nie ma samego mleka, no to zróbmy mu cappuccino, tylko dosypię kawy. No i robimy 2 razy cappuccino, słuchajcie. Ja będę przerywał, chodzi mi głównie o mleko. Ja oczywiście wziąłem kawę. To sprawdzimy jeszcze raz kawę. To sprawdzimy teraz kawę. Postukamy, może wypadnie ten paprok, który tam siedzi. Ja ją będę czyścił, tą wylewkę oczywiście, ale już jest lepiej. No robi się kawa. No słuchajcie, cały problem był w tym jednym o-ringu. Dokładnie w tym. I wszystko by było ok, to jest tylko uszczelka. Tylko dlaczego w tych Philipsach dzieje się to znacznie szybciej niż w starszych modelach Saeco? Nie wiem, może wy wiecie. Zaparzacz się nie zmienił. Zawór wody teoretycznie przynajmniej wygląda identycznie. No nie będę wchodził tutaj w szczegóły składu uszczelek, składu zaworu, bo nie mam jak tego sprawdzić. I tak to wygląda, słuchajcie. Wszystkie usterki wam opisałem. Jeszcze sprawdzimy to mleko właśnie, bo już bym zapomniał. Czyli robimy cappuccino.
Tu często efekt jest taki, że pierwsze cappuccino się zrobi, jeśli ten elektrozawór górny jest uszkodzony. Pierwsze się zrobi, ja tu zrobię takie coś, bo nie wiem, czy w twarz nie dostanę. Zobaczmy, aż elektrozawór się nagrzeje. Teraz wiadomo, powinno się spieniać mleko, ja nic nie mam w tym pojemniku, więc leci sama para. Odbił elektrozawór ładnie teraz w tackę. No i teraz próba druga. Aha, najpierw zrobi się kawa, bo nie przerwałem. Strasznie zapchana ta wylewka. I to jest efekt między innymi kawy aromatyzowanej, którą tu czuję. Ulepu, który się do wszystkiego przykleja. Teraz trzeba to wszystko czyścić. Niejednokrotnie potrafi się zatrzeć młynek. No i tak to wygląda, słuchajcie. Jeszcze raz spieniamy mleko i mamy jakby wszystkie typowe usterki ekspresu Philips dlatego omówione. Czyli cappuccino, czekamy. Na razie wszystko dzieje się jak trzeba. Tu poszło ciśnienie pary do wewnątrz. Pompuję. Wygląda na to, że jest ok. Ja oczywiście to jeszcze posprawdzam na mleku, czy to mleko się dobrze spienia, ale z reguły jak ten elektrozawór szwankuje, to już drugiego mleka by nam nie zrobił, tylko ta para leciałaby w dół tacy. No i tyle, słuchajcie. Zrobiłem taki film pod naporem telefonów waszych i nie tylko waszych, nie tylko z YouTube'a, także moich klientów. Co to tam się stało, czemu to tak się dzieje, co to może być, więc jeszcze reasumując, odstawiając cały ten bałagan. Czekamy aż ekspres się wyłączy, znaczy wróci do pozycji neutralnej. Wyłączam go i podsumowując. Młynek, gdzieś tu wam wrzucę film, gdzie mogliście zobaczyć, co się dzieje z tym młynkiem. Tu jest ok. Jeśli spienianie odbędzie się raz, dwa razy, a potem już wszystko słychać, że gdzieś ta para idzie do środka, podejrzany jest ten gościu, raczej na 99% on jest do wymiany. Jeśli zalewa wam się wodą po tej stronie ekspres, ta końcówka jest podejrzana. Jeśli włączacie ekspres, nic kompletnie się nie dzieje, nie rusza, nic nie cyka, mrugają te trzy kontrolki. Czujnik temperatury, który jest tam w grzałce, tą grzałkę się wyciąga, wykręca się ten plastik, ona jest na zatrzaski w tym. Jeśli on się męczy, pompuje wodę, ta woda nigdzie nie leci, takie ma zamuły, wyczyścić wężyki i przepływomierz. A jeśli woda leci, ale i tak wywala błąd, to do wymiany przepływomierz. Wszystkie typowe usterki, poza tą, którą zrobiliśmy dzisiaj, najbardziej typowa, czyli... Czekajcie, bo już tu nie mam miejsca, czyli... Jeśli kawa w ogóle nie leci, albo leci taka niepełna, do wymiany te uszczelniacze, które widzicie tam w środku. Tu był jeden, ale wymienia się komplet na zaworze wody, paluchu, jak zwał, tak zwał. Ma trochę bolączek ten ekspres. Nie mnie oceniać, naprawiamy ich bardzo dużo, bardzo dużo. Jest ich też dużo na rynku, więc to słuchajcie, zawsze musicie też to brać pod uwagę, że na przykład nie możecie, jak wejdziecie do mnie, to powiecie, że najbardziej psuje się Saeco i DeLonghi, ale to Saeco Philips, powiedzmy, to jest jakby w jakiś tam sposób jedna firma, ale to nie możecie też brać tak tego wprost patrząc u mnie na regał, bo musielibyście jeszcze wziąć pod uwagę na 100 ekspresów, ile jest Philipsów, ile jest Saeco, ile jest Jury, ile jest Nivony. No, DeLonghi i Saeco Philips to są chyba najpopularniejsze w tej chwili ekspresy. DeLonghi chyba jest w ogóle najpopularniejszym, więc siłą rzeczy ich będzie u mnie więcej. Tyle, słuchajcie. Przepraszam, że nie było szybkiej naprawy, ale no coraz więcej tej roboty. YouTube
nie pomaga. W takim sensie, że tych ludzi jest coraz więcej, bo jest chętnych, jest sporo osób z YouTube'a do mnie dzwoni z całej Polski, także potąd nie narzekam oczywiście. Powiedzcie, czy film się podobał, dajcie łapę w górę, napiszcie komentarz, co sądzicie o tych Philipsach. Dlatego u wszystkich generalnie, bo one konstrukcję mają bardzo podobną. Różnią się panelami, no najprostsze modele tutaj mają po prostu dysze pary, nie ma tego dzbanka. Powiedzcie, co sądzicie. Widzimy się prawdopodobnie we wtorek na filmie. Przypominam, grupa na Facebooku. Przypominam, zasubskrybujcie kanał. Rośniemy, ostatnio nawet coraz szybciej, także bardzo dziękuję. Coraz więcej was tam jest. Słuchajcie, jeszcze jedna taka uwaga. Pytacie mnie bardzo często w komentarzach o jakiekolwiek usterki. Miejcie na uwadze, że ja jestem sam. Nie zawsze wam odpiszę, nie zawsze mam na to czas. Zobaczcie, teraz nie miałem czasu nagrać filmu na czwartek. Faktem, że też nie było nic ciekawego z takich do 15 minut szybkich napraw. No nie rozerwę się, staram się odpisywać, ale nie zawsze jestem w stanie. Napiszcie lepiej maila, zadzwońcie. Ja mam słuchawkę, podczas naprawy mogę z wami rozmawiać i sobie naprawiać, także tyle marudzenia. Jeszcze raz łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, co tam się naciska, nie wiem. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Smacznej kawki, trzymajcie się, cześć.